To musiało być dla niego strasznie trudne, patrzeć jak jego bratanek coraz bardziej się pogrąża. Zaczęło się od tego, że zapewnił mu przyszłość, bo wyszli razem z rodzinnego domu i dzięki temu, że go zabrał ze sobą, no to tamten mógł stać się dojrzałym, samodzielnym, no prawdziwym mężczyzną. Potem w pewnym momencie swojej drogi się rozstali i to musiał być dla niego pierwszy cios, kiedy zobaczył, że no wcale nie jest mu potrzebny, że tamten wybiera to, co jest dla niego korzystne i w ogóle nie patrzy na ich wzajemną przyjaźń i relacje. A potem przypuszczam, musiał się pogrążyć w jakiejś już totalnej, no nie wiem, rozpaczy albo w jakimś takim przygnębieniu, kiedy zobaczył, że jego bratanek no, zamieszkał w najgorszym miejscu ówczesnego świata, czyli w Sodomie. Dlatego, że chodzi o Abrahama i jego bratanka Lota. Musiało być strasznie trudno dla niego widzieć, jak on się stacza, jak on schodzi coraz niżej, mimo słów, mimo próśb, mimo miłości, której doznawał od Abrahama, coraz bardziej się oddalał i coraz bardziej pogrążał się w grzech. Jest czymś niezwykłym, jak potem, kiedy Abraham spotkał Boga idącego do Sodomy, żeby ją zniszczyć, jak Abraham mimo tego wszystkiego, co wiedział o Locie, to zaczął go bronić, to błagał Boga, żeby ocalił Sodomę ze względu na Lota. Jest tam taki bardzo piękny dialog, kiedy Abraham się kłóci z Bogiem o liczbę sprawiedliwych, którzy mieliby być w Sodomie, żeby miasto było godne ocalenia. On tam schodzi coraz niżej, aż dochodzi do 10. Nam się może wydawać, że to nie jest najmniejsze, że dlaczego się nie pokłócił tylko o jednego. Ale w tamtej kulturze to rzeczywiście było najniżej, jak się dało zejść, dlatego że żeby założyć miasto i żeby miasto miało sens, było potrzeba według prawa żydowskiego 10 osób. Kiedy nie było 10 modlących się mężczyzn, to nie wolno było założyć synagogi, czyli nie wolno było założyć miasta. Abraham zszedł naprawdę najniżej, jak się da, w tym kłóceniu i targowaniu się z Bogiem o to, żeby ocalił Lota. Mimo to musiało być dla niego strasznie trudne, patrzeć, jak ten się stacza coraz niżej i coraz niżej. Myślę sobie, że to jest taka cecha, która jest nam wszystkim właściwa. Kiedy patrzymy na kogoś obok nas, a szczególnie jeżeli to jest ktoś bliski, bo wtedy jest najtrudniej, kto się osuwa w jakąś głupotę, w jakiś grzech, w jakieś nieszczęście, w coś, co sam sobie zgotował zazwyczaj, to my do pewnego czasu potrafimy jakoś z nim być, jakoś go wspierać. Ale myślę, że większość z nas ma taką granicę, którą jeżeli ten ktoś przekroczy, to my wtedy odchodzimy, potępiamy, odcinamy się, jesteśmy tak zranieni, często oczywiście bardzo realnie zranieni, że nie dajemy komuś szans. Myślę, że największe dramaty dzieją się wtedy, kiedy to są ludzie sobie najbliżsi. Wtedy, kiedy to jest mąż albo żona, kiedy to są dzieci, kiedy to są rodzice. Kiedy człowiek doznał od nich tyle krzywd, tyle jakiegoś zła i cierpienia, że w pewnym momencie mówi, mam cię gdzieś. Nie będę cię ratował, nie będę z tobą, dlatego że jesteś zły, dlatego że wyrządziłeś mi za dużo krzywdy. To jest, myślę, strasznie trudny moment, kiedy się patrzy na to, jak ktoś schodzi gdzieś w dół, jak ktoś się stacza. Bardzo trudno wtedy kochać, strasznie trudno wtedy okazać miłość, czułość, troskę. Bardzo trudno się zaangażować. Wtedy wchodzi zły wilk, który mówi potęp, który mówi odrzuć, który mówi nie wstawiaj się. To jest bardzo potężny wilk. To jest dla mnie tajemnicą, jak to się stało, że jestem w tym miejscu dzisiaj tutaj i mogę mówić o swoich doświadczeniach Boga w życiu, bo pamiętam jeszcze niedawno, 25 lat temu, gdzieś po Starym Mieście się włóczyłem z załogą całą, szukając taniego napitku, szukając jakiejś zadymy, a może przyjdą chłopaki z osiedla, będziemy się bili. Jakby spojrzeć na mnie wtedy, to nie ma w co inwestować i nie ma nadziei dla takiego człowieka. On na pewno źle skończy. I zastanawiam się, czy przypadkiem nie była jakaś babcinka, która przychodziła, może ją jakoś zbeształem albo coś, która się za mnie wstawiła do Najwyższego i się modliła za mnie. Widziała jakiegoś takiego z długimi włosami w poszarpanych spodniach, mówi, za niego będę się modliła.
I musiał to ktoś mnie wziąć pod opiekę, bo zaczęło się moje życie zmieniać. Zaczęliśmy z moją dziewczyną planować ślub. Sakrament bierzmowania jako 20-latek miałem wtedy, bo wcześniej było to dla mnie śmieszne, że to, co się dzieje, że moi koledzy idą do jakiegoś bierzmowania. Ja miałem treningi, to było ważniejsze i sport był ważniejszy niż jakieś bierzmowanie. No ale wtedy nagle przychodziły takie myśli z moją dziewczyną, może ślub kościelny, patrz, ja mam rozbitą rodzinę, ty masz rozbitą rodzinę. Jaki będziemy mieli start? Czy ja ciebie nie zostawię po pół roku, po roku, jak się pojawią jakiekolwiek pierwsze problemy, ja zacznę się starzeć, głupieć, ty zaczniesz się starzeć. Nie wiedziałem wtedy, że pięknieć. Myślałem, że będziesz coraz brzydsza i postanowiliśmy mieć ślub kościelny. Przygotowywałem się do tego i jakby spojrzeć na mnie przed tymi, jaki byłem, przed tymi pragnieniami, ja bym na takiego człowieka złamanego grosza nie postawił. Bardzo mi się podoba ta optyka, Boża optyka, że patrzy się na człowieka nie taki, jaki jest dzisiaj, ale na to, jaki może być. I cud się wydarzył, że ten wilk hasający, zły wilk hasający w moim życiu, nagle pojawiła się konkurencja. Pojawił się w perspektywie wilk dobry. Wilk, którego będzie dokarmiało małżeństwo, jedność małżeńska, kolejne dzieci. 7 tych wilczątek nam się urodziło. Jeszcze nie wiem, kto je dokarmia, którego bardziej dokarmiałem. Czasem jak patrzę na nie, to chyba mają po mnie, że dokarmiałem tego złego. Ale dobry ma coraz większą moc, kiedy jest jedność w rodzinie, kiedy jest zaufanie, kiedy jest coś, co nas łączy, a nie dzieli. Ta optyka, żeby patrzeć na siebie też, że okej, dzisiaj upadłem, dzisiaj przegrałem, dzisiaj mój dzień był bardzo zły, wilk zły wygrywał, ale może jutro wilk dobry się obudzi i wygra. Może moje życie może jutro się zmienić, a może zacznę od dzisiaj, od teraz, od już. Muszę coś dopowiedzieć, bo tak mówię, może jakaś kobieta zaczęła się za mnie modlić, jak byłem tam na Starym Mieście, łobuzem takim, ale fakty są takie, że po ślubie zaczęliśmy mieszkać z moją teściową, która była osobą wierzącą i ciągle mi przypominała o różnych, o tych rzeczywistościach bożych. Jednym z jej ulubionych tematów był pierwszy piątek miesiąca. Synu, musisz chodzić w pierwszy piątek miesiąca do spowiedzi. Pamiętam, już nie wytrzymywałem czasami tego i mówiłem, jak jeszcze raz mi przypomnisz, że jest pierwszy piątek miesiąca, to cię po prostu wyrzucę z okna. I mama wtedy przychodziła na kolejny piątek, mówi, ale piękna pogoda, ale słońce świeci i to pierwszy piątek miesiąca. I pamiętam, że to była kobieta, która właśnie mniej mówiła mi potem o Panu Bogu, a więcej Panu Bogu o mnie, bo miała nadzieję, że jej córka będzie miała dobrego męża. I nie patrzyła na kondycję tego dnia, kiedy chciałem ją wyrzucić przez okno, ale tego, że kiedyś będę ją nosił na rękach. Ten zły wilk niewiary w czyjeś nawrócenie, w czyjąś poprawę, w to, że z ludzi może być coś dobrego, to jest wilk, który myślę działa w nas zawsze w dwóch kierunkach. Po pierwsze, on działa tak najprościej, właśnie tak jak w historii Abrahama i Lota. W sensie każdy z nas ma prawdopodobnie obok siebie kogoś, kogo mógłby nazwać Lotem, kogoś, kto zamieszkał w Sodomie, kogoś, kto nas skrzywdził, kto sam się stoczył, kto jest, nie wiem, nie wart jakiegokolwiek dobra. Dzisiaj sobie zadaj pytanie, czy przypadkiem nie powinieneś zachować się tak, jak Abraham. Może Pan Bóg cały czas czeka, aż ktoś wreszcie zacznie się z Nim kłócić o to, żeby kogoś ocalić. No nie chodzi o to, że Pan Bóg nie chce ocalić. Ja myślę, że Pan Bóg wręcz schnął z takiej tęsknoty, żeby Abraham przyszedł i żeby z nim o tym rozmawiał, że tylko czekał, żeby znalazł się ktoś, kto okaże miłość. Myślę, że bardzo możliwe, że jeżeli masz obok siebie Lota, masz kogoś, kto się stacza, to Pan Bóg bardzo pragnie i bardzo czeka i bardzo tęskni, aż zaczniesz się na serio z Bogiem kłócić o ocalenie tego kogoś, kogo masz. Ale z drugiej strony, to jest też taki wilk, który działa jakby w kierunku nas samych. Możliwe, że tym Lotem jesteś ty.
Możliwe, że jak widzisz swoje grzechy, jak widzisz swoje tam taplanie się w różnych złych sytuacjach, to sam siebie potępiasz. Znam strasznie wielu ludzi, sam tak o sobie długie lata myślałem, że nie jestem czegokolwiek dobrego wart, że ze mnie nic nie będzie sensownego, że nie da się tego ponaprawiać, że nikt tego nie potrafi. To jest taka potrzeba, żeby zjawił się w nas dobry wilk, który powie: będę się kłócił o Ciebie. Jest taki bardzo piękny fragment w listach świętego Pawła, gdzie on pisze, że, nie świętego Pawła, to jest u świętego Jana, gdzie on pisze, że Chrystus jest naszym rzecznikiem względem Ojca, że On nieustannie szepcze Ojcu do ucha dobre słowa o nas. Z drugiej strony zły wilk próbuje nas oskarżać, a On cały czas mówi: nieprawda, kłamstwo, nieprawda. Usłysz dzisiaj tego dobrego wilka, który cały czas powtarza Bogu Ojcu dobre rzeczy o Tobie albo o Twoich bliskich. Ten dobry wilk naprawdę chce pokonać tego złego, który próbuje Cię zdołować i próbuje Cię stłamsić. Nie wierz mu.